Kubrykomaniacy, dzisiejszy odcinek powiedziałbym taki tytuł. Do cholery, gdzie są nowe? Organizery. Organizery. Zaczynamy. Słuchajcie panowie, jest sytuacja niewygodna, na pewno dla naszej konkurencji bardzo niewygodna, bo słuchajcie, Bartek, pokazujemy. Parę tygodni temu był organizer. Nie, dawno temu był taki organizer. Dawno temu był taki organizer. Był taki organizer i bardzo się podobał. I ten organizer jest waszym ulubionym organizerem, jeśli chodzi o linię One, ale i w ogóle organizery na rynku. Potem pojawiły się długie kubełki. Potem pojawiły się długie kubełki. Pisaliście, były długie kubełki. Długie, no i są długie. 30 cm wkładaliśmy. 31 cm, poważne, grube tematy, kotwy, wiertła i tak dalej. Ale nasi kubrykomaniacy powiedzieli, że co z tego, że mamy kotwy, jak wiertło, które wierci kotwę, co? Nie mieści się, a zatem... Nie mieści się. A zatem... To jeszcze dłuższe, potem nastąpiły jeszcze dłuższe kotwy i pojawił się kubełek, który ma 50 cm. 50 cm i słuchajcie, ja wam wtedy powiedziałem, że właściwie to już koniec z XL-em, tak? Tak mówiłem? No tak. I wiecie co? To nie jest koniec z XL-em, bo mamy jeszcze nowego XL-a, a właściwie... 2 razy XL-a? 2XL. 2XL. To jest rozmiar dla naprawdę puszystych kotw i wierteł. Bo ten organizer wymaga... Słuchajcie, ten organizer wymaga naprawdę specjalnego podejścia. Poczekajcie. Konkurencja. Gdzie jest konkurencja? Jest konkurencja. TAF System twardziel. Zobaczcie. Wygląda jak Bruce Lee na walce... z Mohamedem Ali. Nie Mohamed Ali, jak się nazywają? Sumo. Sumo. Muhammad Ali, sumo. Teraz mamy keterka, pokaż tam keterka, jaką w ogóle... Nie będzie wiele więcej. Zobaczcie, tak? Przyłóż boczkiem, może z boczu będzie lepiej widać. Zobaczcie, tak. Ojejku, ten keterek bidny, weź go, bo się tam wystraszy. I Milwaukee, słuchajcie, No to też wygląda troszeczkę to Milwaukee. Jak na karty kredytowe. Jak na karty kredytowe. Słuchajcie, mamy już omówioną precyzyjnie konkurencję, więc pokażemy wam nasz nowy, szalony projekt pod tytułem Rambo Size. Rambo i... Słuchajcie, ja chłopaki boję się tylko tego, że nasi widzowie i komentatorzy powiedzą, że wreszcie mamy adekwatny do naszych rozmiarów organizer. Tak? Nie, Bartek, nie, my jesteśmy szczupłe chłopaki, tylko mamy koszule takie... Za małe. Kamery nas zniekształcają. Słuchajcie, Właśnie. dobra, lecimy z koksem. Bartek, wyciągaj tego. Słuchajcie, popatrzcie, co wam wyciągam, Słuchajcie. tak? To już jest kubeł, który... Kubeł. Piotrek, musimy powiedzieć naszym widzom, że nagramy humorystyczny odcinek i boję się, co oni tam będą chować. Słuchajcie, to jest 2 razy XL i XL, tak? Tak. No, w przypadku Bartek, dużej ilości kotw... Wytłumacz się. Przede wszystkim rozmiar, długość ta sama, no bo to jest ten sam korpus, Tak. jeśli chodzi o długość. Natomiast zdecydowanie wyższy kubełek, tak? Jeśli tu jest 10 cm, tu mamy 14. 14 cm, czyli coś 14 cm wysokiego może nam wejść do XL-a. Czyli mamy 40% więcej, jeśli chodzi o pojemność. Super. 10 plus 40% jest 14. Tak jest. Tak, Bartek? No, ja jeszcze policzę. Dobra. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy 3 regulowane przygrody, więc możemy z tego dużego kubła zrobić sobie 4 oddzielne komory. Tak. I to, co ja widzę, to... Ale wiesz, co mi się podoba? Poczekaj, połóż go. Pionowo. Popatrzcie, zobaczcie. Możemy ładować rzeczy pionowo. Może to nam akurat na styk nie wchodzi, ale mamy tam jakieś takie ciutkę mniejsze. Pokażcie. Ale to też wejdzie, to jest okej. Na przykład to pytanie, no wiadomo, że pytanie o przeźrocze. Spróbujmy. Ale popatrzcie, tak?
że zobaczcie, odwracamy w ogóle tą geometrię w organizerach, tak? Jeżeli tu musieliśmy układać tak, to w naszym 2XL-u możemy sobie podrzucać w ten sposób, nie? I możemy mieć zupełnie inaczej, możemy ładować długie rzeczy i możemy ich naprawdę dużo zmieścić, ale najważniejsze dopiero przed nami. No panowie, no mówić tutaj, komentować, słuchajcie, to jest przecież premiera na rynku. Tak? Myślę, że poza większą ilością rzeczy mogą wejść też narzędzia lub inne elementy, które do tej pory się nie mieściły, tak? Mogło się wydarzyć w ten sposób, że ten kubełek, wkładając do niego jakiś ścisk, kombinerki, śrubokręty lub inne narzędzie, nie mógł się zamknąć, przeźroczy mógł się nie domknąć, tak? No można było na przykład mieć mnóstwo różnych rzeczy. Bartek, wyciągniecie mi te? Tak. Przegrody. Tak, można było te poukładać, różnego rodzaju rzeczy, tak, większą ilość i po prostu to wziąć, ale najfajniejsze to jest dopiero przed nami, bo Wam coś pokażę. Tutaj wyciągniemy Tak, zawartość, żeby przedstawić to pewnie o czym myślisz, Grzegorz. tak. Bartek, Ty o czym ja myślę, to nawet nie myśl, bo jeżeli ja o czymś myślę, to są to na pewno niebezpieczne tematy. Słuchajcie, z boku. Tomek, musisz nam to z boku, Piotruś, weź to. Z boku, wiesz, popatrzcie. A też z Waszych komentarzy, słuchajcie, też z Waszych komentarzy. Było, pamiętam, że pokrywa 200 jest taka niewykorzystana, tak? Co oczywiście przekłada się na jej moc, możliwości stawania i tak dalej, ale faktycznie to jest 8 cm z 19, które masz tutaj. Czyli 19 cm wysokości, z czego 8 nam zajmuje pokrywa. Zostaje nam w korpusie tym, gdzie, że tak powiem, jest miejsce na narzędzia. Odbijając dno zostaje 10 cm. 10 cm, czyli tak naprawdę w naszej 200 można włożyć tyle, co w XL-u. No wejdzie ten kubełek. W starej generacji, nazwijmy to starej generacji. No, dokładnie tyle, ile ma ten kubełek, bo również pasuje, tak? Czyli to 10 cm. I teraz słuchajcie, temat jest taki, ponieważ mówiliście, że nawet były takie, słuchajcie, czy można tam wyciąć jakieś żebrowania z 200, tak? Czy można odkręcić tą płytę i coś tam wyciąć, bo mi dosłownie brakuje 2 cm, żeby zmieścić jakieś elektronarzędzie. No to sobie pomyślałem, że ten 2XL jest doskonałą odpowiedzią na to, bo zobaczcie. Pomimo tego, że on ma 17 cm wysokości. Zobaczcie, czyli jest Tomek, niższy. widać to z kamer, że tak naprawdę w całości 200 jest wyższa, bo ma 19, tak? Ten ma 17. Czyli 2XL jest 2 cm niższy od 200, ale w środku... Ale w środku, tak jak na różnica na kubełkach, Pokaż. na 14 cm. Tak? Wsadź mi tutaj podwójny kubełek 2XL, tak? To nie wejdzie. Ten kubełek pokazuje, jaka jest różnica wysokości. Zobaczcie. Ta różnica to jest to właśnie, że możemy coś większego włożyć tu i nie trzeba w ogóle nic ruszać, a poza tym jest to doskonały temat, ponieważ widzimy, co mamy. Wszystkie gąbki, wszystkie duże elektronarzędzia z kubełkami, duża przestrzeń na różne rzeczy. Pozornie, jeszcze jeden wątek, tak naprawdę mając 200 i 350, czyli łana 200 i 350, pytaliście wielokrotnie o coś pośredniego na elektronarzędzia pomiędzy tym. I tutaj jest taka specyficzna sytuacja, że mamy coś niby niższego, ale w rzeczywistości Ale w istocie więcej się pomieści jak tu niż mamy w 10, 200, nie? 10 cm wysokości, tu mamy 14, a pewnie w tej skrzynce mamy około 25. I robi się idealna gradacja, także nie tylko pod kubełki, ale pod elektronarzędzia. Świetny temat. Czyli temat pod elektronarzędzia, do tego możemy dopinać L-kę i M-kę, czego nie możemy dopinać tutaj. Też często było, dlaczego nie możemy na 200 dopinać, więc możecie to wykorzystywać jako 200. Macie kubły, które możemy nosić, tak, a pozostałą część... Oczywiście ta pianka, która była do łana, będzie pasować też do tego organizera, bo to jest ten sam rozmiar. To będzie organizer, gdzie naprawdę można sobie stworzyć dowolną To kombinację. co, Bartek, możemy powiedzieć, że ten organizer będzie funkcjonował z 4 kubłami, tak? I z pianką. I z pianką. To są takie w dwie cenie tych kombinacje. kubów, tak? Czyli z kubłami i bez kubów i z pianką będzie ta sama cena, on będzie na pewno trochę droższy od XL-a zwykłego, ale macie tutaj wybór. Macie XL-a zwykłego, podsumujmy, zwykły kubełek 30 cm i 50 cm. i kubełek 30 cm, ale bardzo, bardzo gruby, Bardzo wysoki. pękaty. Plus Jeżeli super funkcjonalny korpus, jeżeli tak. tam to nazywaliśmy kubeł, tak? Bo to się już tak przyjęło, to jak nazwiemy to? Koryto. Koryto. Słuchajcie, koryto, czyli mamy jeszcze kubełki, kubeł i koryto.
czyli 2 razy XL ma 4 koryta lub gąbkę na wysokość 14 cm. Możemy z nim nieść naprawdę grube narzędzia, Czyli w których... jakiekolwiek elektronarzędzie, nawet złożone, nawet z baterią, spokojnie się zmieści w takim organizerze. Dobra, kochani, napiszcie, co myślicie na ten temat i błagam, nie wymyślajcie już XL-i, bo już troszeczkę za dużo tych XL-i. No chyba temat XL już mamy tak ogarnięty, że ja nie wiem, czy coś Tak, można jeszcze tak. wymyślić. Znaczy, no, zrobił nam się XL-isko. największy system organizerów na rynku, tak? No, chyba będziemy Tak musieli osobny katalog tak zwany sklep dla puchatych ludzi. Dla puszystych. Dla instalatorów. misia puchatka. Słuchajcie, to co, Piotruś? Wypada zakończyć, tak? Wypada Ale chyba mocnym zakończyć. akcentem. Słuchajcie, zadowolony jestem, bo tak naprawdę pokazaliśmy, że mamy bardzo szeroko rozwinięte myślenie, zarówno w grubość, w długość, jak i w optymalność. No w żadnej płaszczyźnie nas nie zaskoczą. Wiecie, co mówią Francuzi, jak im się coś bardzo podoba? Nie. No. Ja je bien. Ja je bien. Zapraszamy Was na następny odcinek.